W dzisiejszym odcinku Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Mów za siebie, ja bym chciał tu przeżyć, nie? Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Alan Wake 2. Moi drodzy, nowa przygoda pióra sama Lake'a. Nowa gra studia Remedy Entertainment. Po Alanie Wake'u 1 czy pierwszych Max Payne'ach. Ponownie przyjdzie nam wcielić się w naszego ulubionego uzależnionego od kawy pisarza. Tym razem w towarzystwie agentki FBI Sagi Anderson. To będzie wyjątkowa przeprawa, serio. A z racji tego, że nie mogą się doczekać tej premiery, moi drodzy, kupiłem kopię nie tylko dla siebie, ale i dla was. Więc jeżeli chcecie wygrać Alana Wake'a 2, zostawcie po sobie kciuka w górę już teraz, a w komentarzu napiszcie, jaka gra horror, waszym zdaniem, która nie otrzymała sequelu, zasługuje na drugą część. Moi drodzy, dziś o 16:19 i codziennie od dzisiaj zapraszam was serdecznie na odcinki z Alana Wake'a. Jeżeli chcecie całą serię, wspierajcie je proszę kciukami w górę, oglądajcie do końca. No i cóż, bez zbędnego już gadania, zacznijmy nową grę. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Kim ja jestem? Jestem... Okej. Nie rozpoznaję tego typa. Miałem grać albo z Sagą Anderson, albo Alanem Wake'iem. Kto to jest taki? On był taki troszkę, wiecie, łysawy i... A może to agent Nightingale? On też był taki, wiecie. Nie, na pewno nie był Staki, bo Staki był szczupły. To prędzej Nightingale. Ciekawe. Ale klimat niewyobrażalny, co? Ed? Already gone. Ed Warren? I Lorraine? Nie sądzę. No cóż, horror jak na razie zbiera 9. Zapowiada się miodnie. O kurde. Szybsze bieganie. Spokojnie, Gra, już ogarnąłem. Przyznacie, że wygląda ślicznie, prawda? O nie. No, latarki nie mam, żeby się bronić. Szybciej biec, powiadasz. No dobra. Jest na tyle ciemno, że nie wiem, czy mi to coś da. Na pewno będzie tematyka zabójstw kultu rytualnych, więc możemy się spodziewać, że dostaniemy sporo mrocznych obrazków.
Naszykujcie się na to, proszę. O kurde blade. Wiem uciekać? Chyba im polskie napisy się zepsuły, nie? Czy to jest Cauldron Lake? Jedno jest pewne, dokonali rytualnego mordu i zostawili wszystko, nie? No na szczęście ten napis wreszcie zniknął. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Wiecie co jest piękne? Sam Lake, autor scenariusza, siedzi właśnie po lewej, a głosu udziela mu McCaffrey. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Wracając, to taki sam duet, jak w pierwszym Max Payne'ie, czyli pierwszej dłużej grze Remedy. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Rozdział 1. Zaproszenie. Udaj się na miejsce zbrodni. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Mapa. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Ktoś nas woła.
Dzień dobry. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan! Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Fajne jest to, że program Night Springs, który oglądał dzieciak, pojawia się w jedynce i można go oglądać. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Tablica dochodzeniowa, ale super. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. No dawaj, Gro. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Tablica dochodzeniowa jest techniką umysłową, dzięki której Saga może analizować wskazówki i prowadzić śledztwo. Morderstwo nad Cauldron Lake. Drobne podobieństwo o morderstwach, opuchlizny jedynym, co łączy wszystkie ciała, lepszczyność, śmierć, uraz klatki, pośmiertny kontakt z wodą. No dobra. Wszystkie ofiary zgłoszone jako zaginione w 2010 roku, nic innego ich nie łączy. Ted Lane, dentysta. Lane. To też było, a nazwisko ktoś nam pojawiło. Wendy Davis, nauczycielka, ciało nabrzmiałe, rozległa rana w klatce piersiowej. Percy Wolf, właściciel sklepu. Metoda zabójstwa. Posiniaczona nadgarstki nogi. Głęboka rana w klatce piersiowej, brak serca. Wszystkie ciała były nabrzmiałe. Okej. Ofiara trzecia była pokryta nieczytelnymi tatuażami. Może to ich wiadomość od zabójcy? Pomijając jej zaginięcie w 2010 roku, ofiary na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Zabójca może być sportowcem lub myśliwym. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę, mega klimatyczne rozwiązanie. Sprawy. Mapa. No dobra. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. No to biegusiem. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Rzecz w tym, że tak samo mówi Max Payne, nie?
Mistrzyni wirtualnych wypieków z Bright Falls, cała rodzina małej Sally Upton bardzo się ucieszyła weekendowym zwycięstwem dziewczynki w ważnym meczu. Czy grała w piłkę nożną albo w tenisa? Otóż nie. W tym nowym wspaniałym świecie rodzina kibicowała dziewczynce w trakcie spotkania, które rozegrało się wyłącznie na informatycznej superautostradzie. Chodzi o grę komputerową Mega Baking Star, w której gracze przygotowują najsmaczniejsze i najsłodsze desery oceniane przez wirtualnych sędziów. Całe Bright Falls gratuluje Sally wielkiego zwycięstwa. Czy codzienne przechadzki chronią przed depresją? Choć to dopiero jasny, słoneczny lipiec, nigdy nie jest za wcześnie, żeby zacząć myśleć o nadchodzącej ponurej jesieni. Zgadza się, te przygnębiające dni czają się tuż za rogiem. Czy przyjmujecie witaminę D? Pewnie nie. Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy myślą sobie, musi być jakiś lepszy sposób. Udowodniono, że przechadzki mają zbawienny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Więc ruszajcie na szlak, tylko nie zapomnijcie o latarce na wypadek, gdyby zrobiło się ciemno. Moi drodzy, jaka jest wasza ulubiona pora roku, co? Bo jak dla mnie, będzie to jesień. Zaginiony Doberman znaleziony na szlaku. W weekend doszło do wzruszającego spotkania. Pani Amanda Smith odzyskała swojego ukochanego psa wypiącego się ziarenko kawy. ZK, jak nazywa go właścicielka, zaginął 3 dni temu, a pani Smith obawiała się, że już nie zobaczy swojego najlepszego przyjaciela. Kiedy do mnie zadzwonili, nie mogłam uwierzyć w to, co słyszałam, powiedziała kobieta. Zapytałam, czy ja śnię? Chyba 6 czy 7 razy. Tak naprawdę to 9 razy, sprostował leśniczy Stevenson, który odnalazł zagubionego czworonoga. Cieszę się, że miałem okazję przekazać te informacje, bo to rzadko się zdarza. W okolicy żyją liczne drapieżniki. Zwykle informuję ludzi, że ich pieszczy kot został pożarty, dlatego miło było zadzwonić z dobrymi wieściami, nawet jeśli ziarenko kawy jest w kiepskim stanie. Sierść odrośnie, ale chyba to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Chaos nad Cauldron Lake. Napad szału przy domkach letniskowych. Niezidentyfikowany mężczyzna atakuje wczasowiczów w środku nocy. Niedziela, sielankowy sobotni wieczór pełen grillowania i późnego łowienia ryb został gwałtownie zakłócony przez tajemniczego napastnika, który zaatakował gości parku, wywołując chaos i spustoszenie przy domkach letniskowych. W zdarzeniu ucierpiały 3 osoby. Jedna trafiła do szpitala okręgowego. Policja z Bright Falls, która jeszcze nie wydała oficjalnego komunikatu, utrzymuje okolicznych mieszkańców w niepewności w kwestii tego, czy napastnik pozostaje na wolności. Świadkowie zdarzenia byli wyraźnie wstrząśnięci. Jeden z nich powiedział, śmialiśmy się i piekliśmy pijanki, a po chwili usłyszeliśmy krzyki dochodzące z domków. Nie wiedzieliśmy, co się działo, więc wezwaliśmy policję i zaczęliśmy uciekać w przeciwnym kierunku, stwierdził Kurt Mill. Inny nocny świadek, który woli nie ujawniać tożsamości, powiedział, pojawił się znikąd, raptem mój pies zaczął jadać jak szalony, a z pomiędzy drzew wybiegł ten psychol. Chyba już nigdy nie poczuje się w tym lesie bezpiecznie. Przedstawiciel właściciela domków, który pragnie zachować anonimowość, przypomina klientom, jeśli zaplanowali Państwo pobyt w naszych pięknych domkach letniskowych tego lata, proszę się z nami skontaktować, być może będziemy zmuszeni przesunąć niektóre rezerwacje ze względu na stan wynajętych domków. Przedstawiciel właściciela przypomina również potencjalnym klientom o cudownych udogodnieniach opisanych w ulotkach i na stronie internetowej, która jest naprawdę ładna, najnowocześniejsza. Mój bratanek ją zrobił, prawdziwy z niego geniusz komputerowy. Ojejku. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciw, że będziemy tak chłonąć całą historię świata gry, bo jest wyjątkowy i no cóż, dzięki temu bardziej się wczujemy w klimat, tak mi się wydaje. Im więcej odkryjemy, nie? Okej, standardy, nie można rozpalać ognisk, dubać w nosie, rzuć gumy balonowe i te sprawy. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that. Mirror Peak. No proszę. Ta potężna góra w oddali to nic innego jak tylko Mirror Peak, charakterystyczny punkt orientacyjny wznoszący się nad Cauldron Lake. Pod odpowiednim kątem jej piękna sylwetka widoczna będzie na spokojnej tafli jeziora, odbita w całej swej odwróconej okazałości. Okej. Prowadź, panie reżyserze, twórco scenariusza. Ojejku. A tutaj? Tam się da pójść. I tu się da pójść. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. No proszę. Mortar Falls to potężne dzieło natury, ożywia ducha w taki sposób, w jaki ożywia otaczającą je przyrodę. Wzburzona, kotłująca się wodą podnóża wodospadu kojarzy się z tłuczkiem i moździerzem, taki sam jak ten, którym posługiwała się wiedźma z Cauldron Lake, by podróżować po nocnym niebie. Szkoda, że nie mogę broni wyciągnąć, domyślam się, że do tego będę strzelał. Czyż nie?
Najpewniej tak. Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Mów za siebie, ja bym chciał tu przeżyć, nie? Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, At the murder on me. I did not want to swap. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? I'll be back in a second. Roger. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Okej. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? O kurde blade. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Pierwszy kluczowy obraz. Może go umieścić na tablicy dochodzeniowej w miejscu umysłu. Okej. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ha. Okej. Zadania można śledzić? Okej. Cele. Zbadaj miejsce zbrodni. W porządku. Odwiedzenie miejsca umysłu nie zatrzymuje gry. Step 1. Examine the corpse. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. No dobra. Chyba mam wszystko, nie? Dobra. Siniaki sugerują, że ofiara żyła, kiedy została skrępowana, to pasuje do pozostałych spraw. That's not right. Ciężki uraz klatki piersiowej. Okej, nowo odkryte na otwartych pytaniach. Nah. Nie? You sure? A w ten sposób. Na pytanie nasuwam. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. No ciekawe, wskazówki odpowiedziane na otwarte pytania odblokowały dedukcję. W toku śledztwa odblokowujesz nowe pytania aktualizujące listę celów. Okej. Muszę sprawdzić zaktualizowaną listę celów. Zbadam miejsce zbrodni, dowiedz się o ofierze i o zabójcy. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Dobra, dowiedzmy się czegoś. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes.
You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Miałem rację. Okej. Miałem rację. Dobra. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Tak mówisz? Co jeszcze mamy? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. No to wjeżdżamy. Dobra. Was he killed here or brought here after? For display. Teraz się dowiemy. Okej, co mamy? Thornton. To ofiara to Robert Nightingale. Nie odzywał się przez 13 lat. Dlaczego pojawił się teraz? Gdzie był? Think Saga. Stracił panowanie nad sobą, FBI go zwolniło. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Był agent FBI, jego stan psychiczny budził wątpliwości, kiedy zaginął. Liczne ślady stóp. To zabójcy. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Spontaniczne czy z premedytacją? Statyw obok ciała wygląda na nowy. Przynieśli go mordercy? Po co? Pod kamerę? Dziwny film ostatniego tchnienia? I w pobliżu lodówka i butelki po piwie. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Nie mam pojęcia. Ofiara przyszła z... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. O kurde, będziemy się w... O rany, nie gadaj. Profilowanie ofiary. Dzięki swojej intuicji Saga może odkrywać nowe wskazówki poprzez profilowanie podejrzanych i ofiar. Mord rytualny. Nightingale was chosen as the victim. Why? Find the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Przybył z Cauldron Lake.
mamy to. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. No to już wiem, co robić. Na brzeg jeziora, prawda? Sprawdź brzeg jeziora. O. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. A no zaczekaj, moi drodzy, zapowiada się niesamowicie. Jeżeli chcecie jak najwięcej Alana Wake'a, zapraszam was codziennie o 16:19 i proszę wspierajcie te odcinki kciukami w górę, bym wiedział, że chcecie zobaczyć całość na kanale. No i nie zapomnijcie o subskrypcji dzwoneczku, wtedy żaden was nie minie ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.